Wylegitymujemy sobie pana, dobrze? Będzie trochę z tym problemu. To wygląda, jakby pan był po prostu przygotowany. Jestem przygotowany. Dokładnie, wygląda to na jakąś, wie pan, Na co? ustawkę, nie? Ja się z panem nie ustawiałem, ani z panem też się wiem, nie ale wie ustawiałem. Zatrzymamy pana i doprowadzimy do jednostki celem ustalenia pana danych osobowych, rozumie pan? Zrozumiałem to, co pan do mnie powiedział. Teraz niech pan mnie posłucha. Artykuł 65 Kodeksu Wykroczeń jest... Dobrze, ja nie będę z panem dyskutował. Daję panu ostatnią szansę wycofania się z tego. Dobrze, A zaczeka pan, ale ale pan mi nie będzie tutaj wydawał poleceń, ani ja... Jak nie będę panu Niczego nie dawał będziemy szansy? się wycofywać. Nie? Nikt z policjantów nie będzie, nie wiem, pana się bał, ani tutaj, wie pan, jakieś skargi i tak dalej, tak? Ja nie jestem jakimś, wie pan, chłystkiem. Pan jest kim, przepraszam? Prezesem tej spółki. Także proszę, żeby pan natychmiast się oddalił z tego. Kim pan jest, żeby tak stawać? Niech pan zobaczy, panie prezesie, niech pan zobaczy, co pan wyprawia. Pan pił dzisiaj? Pan jest pod wpływem alkoholu? Co jest? Mamy zlot Świętych Krów? Pan też nie zna przepisów o ruchu drogowym? Jest pan osobą na wysokim stanowisku i nie rozumie pan, że ten zakaz nie obowiązuje z miejsc publicznych? Pan łączy, to jest też nagrywane. Ja, proszę pana, cały czas wszystko nagrywam, od zawsze. Dobry, Co się wydarzyło? spółki, moment co wyjeżdżałem do domu, tak, no jest dzisiaj ogłoszony stan zagrożenia czarnym, no nie wolno nic wyjdzie. Infrastruktura krytyczna, zakaz fotografowania, pytam się grzecznie pana, co pan robi, co to pan robi. Ja rozumiem, bo mamy tych sokołoludnych, bardzo dużo osób i oni najczęściej mówią przez sokoły, które są tam następnymi. Natomiast pan nie powiedział mi dopiero. To jest nieprawda, panowie. Że jest to infrastruktura krytyczna, że jest tam nawiedzenia, bo to jest demonstowane, dwie kamerki. Ale nie wiem, panowie, zatrzymujecie teraz wszędzie ABW, szpiegów szukają, różne rzeczy. Jeżeli był, to nie jest problem, że ten człowiek jest wysokowy, niech sobie to robi. Przecież pan przed chwilą powiedział, że jest zakaz. Nie powiedział mi, że to robi, tylko mówi, że co to pana interesuje. Przedstawiłem się mu grzecznie, że jestem prezesem tej spółki. Powiedział, że mamy przepisy, nagrywa nas, puszcza teraz w YouTubie, będzie zaraz puszczał, nie wiem, co jakieś... Nie mam z tym problemu. Także przynajmniej proszę o spisanie tego pana, żebym wiedział, Dobra, no to rozmawiamy normalnie? Zawsze, proszę pana, ja z policją zawsze spokojnie rozmawiam, jeżeli policja do mnie To co to rozmawia za spokojnie. fotografowanie i nagrywanie? No proszę pana, idę sobie po ulicy i nagrywam to, co widzę z ulicy. Zobaczyłem, jechałem samochodem, proszę pana, i zobaczyłem tego sokoła. Przystanąłem sobie na parkingu gdzieś tam i zacząłem obejść, patrzę, jeszcze dojrzałem te malodwidła takie z tymi liściami, co pan widzi. Nie, ale ogólnie to jest ciekawy obiekt. Włączyłem kamerki, które posiadam i przyszedłem i nagrałem sobie i tyle. A ten pan stanął tak jak pan, teraz niech pan zobaczy, co on robi. Awaryjne, to jest właściwe użycie awaryjnych Dobrze, świateł. to jest inna sprawa. To jest inna sprawa, dobrze, proszę pana. Dobra, czyli co, pan Fotografuję sobie, proszę pana, ale wie pan co? Zróbmy tak, ponieważ, żeby pan miał pełny obraz, ponieważ Google przejeżdża i normalnie fotografuje cały obiekt i pan nie legitymuje nikogo, ani nie ma żadnych pretensji, więc załóżmy, że ja sfotografowałem wszystko, co widzę z tego miejsca, żeby pan miał jasny obraz, tak? No bo złapałem. Ja do pana też nie mam żadnych pretensji. I w ten sposób sfotografowałem sobie cały ten, to co widzę, co złapałem, no jak pan widzi, tak obejmuję, tak? Ciach, ciach i to pan widzi. Nie wszedłem na teren zakładu, nie łapałem za druty, nic tam nie zbliżałem się, nie byłem... Dobrze. Dobrze. Teraz, drogi panie, z uwagi na podjęcie interwencji wobec pana osoby, na podstawie artykułu 15 ust. 1 punkt 1 ustawy o policji, wylegitymujemy sobie pana, dobrze? Jeżeli ma pan dowód osobisty albo jakikolwiek inny dokument tożsamości, to bym poprosił. Proszę dobrze? pana, będzie trochę z tym problemów, ponieważ z artykułu 15 ustawy o policji może pan skorzystać wtedy, kiedy zachodzą przesłanki z artykułu 14. Dobrze, drogi panie. Czy pan mnie zatem podejrzewa o popełnienie Drogi panie, przestępstwa ja już- lub wykroczenia? Drogi panie, ja już powiedziałem, podejmuję wobec pana interwencję. Tak, będziemy. Rozmawiam z panem i chcę ustalić pana tożsamość. Ja rozumiem, proszę pana. Widzę, że jest pan bardzo problematyczny. Ja grzecznie stosuję standardy rozmowy uznane za kulturalne i po prostu bronię swoich praw, a wiem dobrze, Panu nie zabieramy żadnych praw. proszę pana, ja mam prawo do zostania anonimowym, jeżeli nie łamię prawa i nie jestem o nie podejrzany. I to jest moje prawo
które znam. Ja byłem niejednokrotnie w takiej sytuacji i teraz mówię panom, tak jak ta sytuacja wygląda. Jak pan poda mi, Próbuję tutaj, nie wiem, jakieś... to, że panu się wydaje, to jest bez znaczenia. Kamerę, Ja pan ma telefon, to wygląda jakby pan był po prostu przygotowany. jestem przygotowany. Dokładnie, wygląda to na jakąś, wie pan, Na co? ustawkę, nie? Ja się z panem nie ustawiałem, ani z panem też się wiem, nie ale wie ustawiałem. pan, tak to wygląda. Ja muszę być przygotowany, bo ludzie się czepiają Nie chce legalnych pan dać- czynności. Nie chce pan dać się wylegitymować. Nie chcę, mam powody ku temu. Powody są takie, proszę pana, że policja potrafi udostępnić dane osobowe komuś innemu i potrafi zgubić, Drogi panie, nas obowiązuje RODO. Ale znam przypadki, w których policja gubi dane w związku z czym... To są pana przekonania. No tak? właśnie. To nie są przekonania, to są fakty. No ale no to przedstawi To pan pan to na tak dokumencie. uważa. Proszę pana, nie słyszał pan o tym, jak nie ostatnio słyszałem, dokument nie czytam. zgubiono, Nie, ja zgubią... chcę widzieć papier. Pan chce co widzieć? Papier. Udowodnione, żeby mi to było, tak? A nie, że pan mówi, czy nie widziałem. Nie widziałem. Dobrze, proszę pana. Za chwilę zobaczy pan komunikat policji, w którym policja informuje o tym, że zgubiła dane notatnik służbowy. No notatnik służbowy zdarza się. Zdan- Pan nie zgubił nigdy? Telefonu komórkowego nie Zdarza zgubił się, nigdy? dlatego pan... Aha, czyli dobra, To nie czyli... jest udostępnienie. To nie jest udostępnienie, Ale to proszę- jest po prostu nieszczęśliwy A, wypadek, to- tak? to Policjant panu zgubił, teraz bo pokażę. wykonywał jakieś czynności, wyleciał mu notatnik, a nikt tego nie udostępniał. Proszę Dobrowolnie. pana, ja nie mówię, że dobrowolnie. No Ja właśnie, szanowny mnie dobrowolnie, proszę pana, nie interesuje, czy dobrowolnie. Ja nigdy nie powiedziałem, że dobrowolnie, czy niedobrowolnie. Mi chodzi tylko i wyłącznie o to, że takie rzeczy się zdarzają, Pan w idzie do związku z urzędu, czym... daje pan w urzędzie dowód osobisty? Ja, proszę pana, staram się nie chodzić do urzędów i nie daję dowodów osobistych wtedy, kiedy nie muszę. A jeżeli muszę albo chcę coś załatwić, to jest to moje A jak ryzyko. pana kontroluje policja w ruchu drogowym, też pan... Jeżeli popełniam wykroczenie lub przestępstwo, natychmiast się A jeżeli legitymuję. po prostu zatrzymują do kontroli... A dlaczego żeby policja sprawdzić, miała- czy ma pan uprawnienia? A dlaczego policja miałaby osobę, która nie łamie prawa, sprawdzić, czy ma uprawnienia? Czy pan sprawdza wszystkie osoby, które chodzą po chodniku, bo to jest też ruch drogowy, czy nie są, nie wiem, przestępcami? Nie robi pan tego. Dobrze, drogi panie, ale wie pan, że ten obiekt to jest infrastruktura krytyczna. Tak? Prawda. Zgadza pan się? Zgadzam. Mówi pan o tym, że fotografuje pan wszystko to, czy tam filmuje, to co Dla zobaczy pana pan ułatwienia. dookoła, Tak, to co Okej? zobaczę dookoła. Tak. Dobrze, No, czyli ja nie. mogę mieć podejrzenie, tak, że również filmuje pan tą infrastrukturę. Proszę tak? pana, to jest całkowicie legalnie, więc może pan mieć podejrzenie, że robię coś legalnego. Tak. Może pan założyć, że filmowałem infrastrukturę. Może pan założyć, tak? No tak. No, nie ma Ja problemu. od pana nie chcę nic więcej, chcę ustalić panu tożsamość. Ja wiem, proszę pana, ale ja w związku z tym, że robię coś legalnego i nie jestem podejrzany w tej chwili o łamanie prawa, nic pan takiego nie komunikuje, nie podaje pan przepisu, który łamie, z grzeczności, uprzejmości odmawiam panu tej czynności. Na przykład zobaczy pan, ja w tej chwili prawa nie łamię, a pan do przepisów już się nie stosuje. No nie ma pan na sobie czapki, powinien pan mieć na sobie czapkę, prawda? Poza To pojazdem. ja wszystko panu jak będę kończył interwencję, to ja wszystko panu powiem, jakie ma pan prawa odnośnie tej interwencji, tak? Ja wiem, ale ja panu zwróciłem na to Pan jest uwagę. przełożonym, żeby pan mi zwracał uwagę, że wie ja pan mam co, czapki, ja czy nie moje wiem, no, ubranie jeżeli jest pan- odpowiednie? No nie jest pan moim Dobrze, a pan jest... Ogląda ten streaming Sykołów? Słucham? Ogląda pan ten streaming Sykołów? Ja, proszę pana, nie transmituję nigdzie na żywo, natomiast... Przynajmniej wrzucę, bo tam jest fajnych, kilku fantastycznych ludzi. O, To z przyjemnością powiem, kto zablokował im ten streaming przez najbliższe parę miesięcy. ja nikomu nic nie blokuję, to pana decyzja, proszę pana, jest. Moim działaniem właśnie. Ja, proszę pana, nic nie blokuję, to pana urojenia powodują tą blokadę. Ja nic panu nie zrobiłem. Zapytałem się, dlaczego pan... Pan zablokuje tym fantastycznym ludziom, którzy żyją życiem tych osób. Proszę pana, nie ja tą decyzję podejmę, tylko pan. Ale to pan podejmuje tą decyzję. A skąd... A dobra, niech pan mi powie, a skąd ten streaming jest prowadzony? Skąd to jest prowadzone? Ale skąd to jest prowadzone? Bo proszę pana, jeżeli... To pan by chciał za dużo. Musi pan zrozumieć jedną rzecz. Ja nie jestem w tej sytuacji pierwszy, drugi i trzeci raz. Nie ma powodów do legitymowania w momencie, kiedy jest brak podejrzenia o przestępstwo lub wykroczenie. To, co pan się powołał na tę akcję z tymi szpiegami, oni prowadzili nielegalny monitoring. To jest zupełnie co innego niż ja. Ten zakaz nie znaczy nic więcej niż obowiązujące zasady na terenie zakładu, a nie poza nim. Musi pan to... Bardzo dobrze by było. Pan jest spokojny, ja myślę, że dojdziemy do konkluzji. I... Powody być niespokojne. Natomiast to jest takie trochę do obywatela, wie pan, nieładne mówienie, a pan nie jest moim przełożonym. Jak pana obowiązuje przepis na przykład o czapce, to pan powinien ją nosić poza Dobrze, samochodem, drogi panie, nie? po pierwsze, ja tego nie powiedziałem, a dwa,
Nie jest pan moim przełożonym, żeby pan weryfikował, czy ja mam prawidłowe umundurowanie. A wie pan, że od tego na przykład zależałoby Na sposób tego, przeprowadzonej czy ja będzie- skargę złożę, czy nie? Bo Jak najbardziej. No Dlatego dobra, no. informuję pana, Spoko. już teraz mogę pana poinformować, że na sposób przeprowadzonej przez nas czynności ma pan prawo złożyć zażalenie do właściwego miejsca do prokuratora. Tak? dziękuję za panu za tę informację. Bardzo proszę. Nie ma jak to przerzucić, panie prezesie, odpowiedzialność z osoby, która robi coś legalnego, na osoby, które nie mają nic z tym wspólnego. Naprawdę, no. Że od nas o bezpieczeństwie Ja, proszę pana, nie jestem na terenie, ja panu to robiłem, ale pan jest tak, pan się tak zacietrzewił, że pan nie rozumie, że zapytanie się, po co pan mnie o coś pyta, nie jest niczym złym. To pan chciał informacji, nie ja, i to ja tu ustalam zasady rozmowy. Ja zasady ustalam, tak, bo to pan oczekiwał, przy elektrociepłowni to ja ustalam. a panu przy elektrociepłowni Dobrze, drogi Poddejmy. panie, czy ja mogę pana tak, poprosić? może pan prosić. Drogi panie, ja informuję pana o treści artykułu 65 kodeksu wykroczeń. Myślę, że pan wie, ale jeżeli nie, to jeżeli pan nie uda nam się tutaj ustalić pana tożsamości, jeżeli nie będzie chciał nam pan podać żadnego dowodu ani danych osobowych, popełnia pan wykroczenie, tak? Z artykułu 65 kodeksu wykroczeń. Jeżeli się nam pan nie wylegitymuje, to na podstawie artykułu 45 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zatrzymamy pana i doprowadzimy do jednostki celem ustalenia pana danych osobowych. Rozumie pan? Zrozumiałem to, co pan do mnie powiedział. Teraz niech pan mnie posłucha. Artykuł 65 kodeksu wykroczeń jest... Dobrze, ja nie będę z panem dyskutował. Nie Wie będę pan co? Nie, no może mam dupsko nastawić, żeby pan mnie wydymał. Nie, nie. Proszę moje... Proszę, ale nie dał pan mi skończyć. Wszedł pan mi od razu z słowo. Chciałem o panu coś poinformować. 15 sekund, a pan od razu nie, koniec. Mam się położyć i robić to, co pan każe. Nic takiego nie ma miejsca, jeżeli chodzi o artykuł 65, ponieważ w artykule 65 jest napisane... Dobrze, niech pan robi. Jak pan nie chce wysłuchać argumentacji, to niech pan robi, co pan chce. Co I może powiedział na tym komisarzu? jakie ja popełniam wykroczenie lub przestępstwo związane z tym? Wszystko powiedziałem, co miałem panu do powiedzenia. Jeżeli nie uda mi się ustalić pana danych osobowych na podstawie artykułu 45 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, zatrzymam pana i doprowadzę do najbliższej mojej jednostki Komisariat Policji Toruń Rubinkowo celem ustalenia pana danych osobowych. Proszę pana, Rozumie pan? Więc wzywam pana do okazania mi dowodu osobistego bądź podania danych osobowych z wypowiedzi ustnej. daję panu ostatnią szansę wycofania się z tego. Dobrze, A zaczeka pan, dobrze, ale pan mi nie będzie tutaj wydawał poleceń, ani jak nie będę panu nie dawał będziemy się szansy? wycofywać. Nie? Dobrze, proszę pana. Dobrze, czyli Niech pan pytam zajrzy na ostatni kanał raz. Audyt Obywatelski, ostatni Panie, raz panu pytam mówię. ostatni raz. Czy okaże pan nam dowód osobisty albo poda swoje dane? Proszę pana, ja już moją pozycję na ten temat Czyli ustaliłem. rozumiem, że nie, tak? I niech pan mi powie tylko, jakie popełniam przestępstwo lub Rozumiem, wykroczenie. że nie, tak? Ja nie będę tutaj z panem Ja panu nie dyskutował, będę już nic wszystko potwierdzał, ani Ja już nie, panu nie, wszystko powiedziałem. nie będę panu nic Czyli nie potwierdzał. wylegitymuje się nam pan, tak? Ja nie wiem, ma pan problemy z rozumieniem? Dobrze. Czegokolwiek? Informuję pana, że będzie pan teraz zatrzymany i doprowadzony do jednostki celem ustalenia danych. I teraz tak, proponuję, żeby, nie wiem, schował pan albo zabezpieczył te kamerki, bo ja nie będę odpowiadał, jeżeli pan nie będzie wykonywał naszych poleceń, a użyjemy, od razu informuję, jeżeli nie będzie pan wykonywał poleceń, użyjemy środków przymusu bezpośredniego, tak? Ja mam do pana taką I od prośbę. razu panu mówię, Możemy... proszę pana, żeby pan telefon albo kamerki zabezpieczył, bo nie będę za to odpowiadał, tak? Mam do Jeżeli pana coś jedną prośbę. ulegnie uszkodzeniu. Mam do pana prośbę. Tak? Ma pan swojego przełożonego, nie? Mam, tak. Niech pan do niego zadzwoni i niech pan powie, że spotkał pan Audyt Obywatelski. Słucham? Niech pan zadzwoni do niego, niech pan powie, że pan spotkał Audyt Obywatelski, który Dobrze. filmuje. Niech pan to zrobi. Dla pana dobra to robię, ponieważ ja już w takiej sytuacji byłem. Nie, może pan wyjaśnić. Ja panu powiem. Ja prowadzę kanał na YouTube, który między innymi traktuje o prawach obywatela w przestrzeni publicznej. Dobrze. Niejednokrotnie komendanci, niech pan posłucha. Ja nie wiem, pan naprawdę proszę pana, ja próbuję pana dać panu możliwość wyjścia z problemów i nie wpakowania się. Ja panu nic nie zrobię, wykonam pana polecenie. Nie będę się z panem bił, wsiądę spokojnie jak pan, tylko mówię do pana. Niech pan sobie zadzwoni i niech pan powie, że spotkał pan gościa z Audytu Obywatelskiego. Chodzi o to, że już komendanci ABW,
żandarmeria przepraszali mnie za takie zachowanie jak panu w tej chwili. Nie popełniam przestępstwa i wykroczenia. W związku z tym artykuł 65 kodeksu wykroczeń nie ma zastosowania, bo tam jest napisane, kto wbrew obowiązkowi nie podaje. A ja nie popełniam przestępstwa i wykroczenia, w związku z czym nie mam obowiązku podawania danych policji. To tak jakby ktoś panu zgłosił, że jedzie ktoś na rowerze, bo może i pan przyjeżdża, no ktoś zgłosił, bo jedzie na rowerze i może. Ja robię zdjęcia legalnie. Grzecznie panu mówię, jeden raz, nie będę panu się opierał, pojedziemy spokojnie, nie będzie pan musiał żadnych środków używać. Niech pan wykona jeden telefon i może to pana wyciągnie z problemów, które pan niestety być może nieświadomie próbuje się wycofać. To jest moje zdanie, które jest potwierdzone wielokrotnie także przez komendantów i policji, którzy mnie osobiście przepraszali, sprawy w prokuraturach, dyscyplinarne zakończone negatywnie dla policjantów, ponieważ nie znali prawa i nie wiedzieli, że nie mogą legitymować osób, które nie podejrzewają o przestępstwo lub wykroczenie, które nie są świadkiem takich lub które nie są osobami, które nie wiem, są dla państwa do odnalezienia, ponieważ mają być ochraniane przez państwa. Przez panów. Nikt takiego nic tu nie zachodzi, dlatego pan teraz popełnia przestępstwo i popełniłby, bo pan jeszcze nie popełnia, jeżeli pan chce mnie zabrać. Ja powiedziałem, już kończę swój wywód, ja powiedziałem panu, nie popełniam przestępstwa i wykroczenia. Idziemy, dobra. Dzwoniłem do swojego Brawo panowie. Pan pokaże wyższy ten dowód. Dzwoniłem do Naprawdę, swojego my nie mamy przewozu. Ja proszę. Dzwoniłem do Dobrze, swojego przewozu. nie ma problemu. Ja proszę pana, możemy jechać na Chodzi komisariat. tylko o to, żeby wiedzieć, kto tak naprawdę filmuje tą infrastrukturę. No przecież to jest logiczne. No. Nie, to nie jest logiczne, proszę pana, bo osoba, która nie popełnia. Bezpieczeństwo tej elektrociepłowni to jest gazowa. Osoba, która nie popełnia przestępstwa i wykroczenia, nie może być w miejscu publicznym legitymowana. Tym bardziej pan jako osoba, która nie popełnia tego przestępstwa, powinien się nie bać pokazać swoje... Nie, proszę pana, ja się obawiam o swoje dane, ponieważ ja panu mówię. Dla pana to jest śmieszne, a dane zostały udostępnione i co? Podałem swoje nazwisko, bo się tego nie boję, tak? Ale ja nie mam obowiązku, rozumie pan? Jedziemy, nie ma sprawa. Tak, udostępniam, bo mogę. Jedziemy, nie ma problemu, oczywiście, że tak. Dobrze. Rozumiem, że będzie pan wykonywał nasze polecenia. Proszę pana, tak, oczywiście, że tak. No trudno, takie jest życie. Dobrze, tylko Kolejne- teraz sobie jeszcze tutaj ustali dane pana zgłaszającego i sobie pojedziemy. On sobie ustala co chce, ja nie zamierzam zbiegać ani walczyć fizycznie z policją. Ja również Ja mam tego rację, ja nie wiem, jak panowie żyjecie w tym świecie? 40 milionów wyświetleń między sobą przesyłają informacje, a wy mnie zawozicie, to jest bandyterka, no. Ja nie oglądam tych, wie pan... Ale proszę pana, pana obowiązuje prawo. Powinien pan wiedzieć, że to jest zrębowy niezupełny. Zapraszamy. Proszę. Tutaj, z tej strony. Tutaj. Siądźcie pan sobie z Mogę pana prosić, żeby pan telefon odłożył? Na czas przejazdu? Tylko bym chciał, żeby był wyłączony, dobrze? A dlaczego, proszę pana? Jak ja miałbym się... Czy pan nie zna sytuacji, kiedy policja coś komuś zrobiła? Ale my nic nie zna pan? robimy. Pan nie, ale ja nie mogę. Pan widzi pan, A mówi- kiedy policja ktoś komuś coś... No nie wiem, na przykład Igor Stachowiak. Słyszał pan coś takiego we Wrocławiu? No, skazani policjanci, więc to się zdarza. Ja chciałbym to nagrywać. Ręce mam przy sobie cały czas na kolanach i nic więcej nie robię. Dobrze. No dobrze. Proszę pana, to nie jest Tylko tak. wie pan, przyjeżdżamy na interwencję, na normalna interwencja, prosimy pana tylko o To dowód nie jest normalna osobisty. interwencja, proszę pana. No nie jest, no pan sam ją spowodował, no. Nie, proszę pana, ja wykonywałem legalne czynności, a pan mnie zabiera na komisariat. Nie potrzebuję waszej pomocy, proszę w swoją stronę. To pan właśnie zrobił. To jest to samo, jakby ktoś pana wezwał i jechał na rowerze legalnie po ścieżce rowerowej. Nie przedstawił mi pan, jakie prawo łamie, nic o tym nie wiem. Nie ma żadnego prawa, które łamie, a pan mnie zabiera, ponieważ chciał pan dane, bo jakiś prezes myśli, że jest zakaz, którego nie ma. To jest po prostu oburzające. No ale skoro pan chce się zmierzyć ze mną w sądach, tak jak już to miało miejsce, no to trudno, przyjdę to jeszcze raz. No i potem naprawdę nie będzie żadne przeprosiny i to nic nie dadzą. Ma pan ochotę ustalać moje dane? Oj, panie, drogi panie. Pan weźmie te
razy, bo ja mam na wszelki wypadek. Dobrze, ale no dobra. Gaz ogólnie można, bezpiecznie. gaz ogólnie można przy Jak sobie pan chce, nosić. to go schowam. Ja nie mam zamiaru z panem w żaden sposób, mówię, fizycznie walczyć, ani nic. No ja z panem również, bo nic pan mi nie zrobił. Ja do pana nie mam żadnych wie pan, pretensji, ani nic z tych rzeczy. Najgorsze jest to, że tak jakby pan nie chciał sobie dać wytłumaczyć. Tak jedziemy, ja muszę wykonywać pana polecenia i już. I to nie jest ważne, czy ja łamałem prawo, czy nie. Dlaczego to nie jest ważne, czy ja łamałem prawo, czy nie? Jak pan mi tłumaczy? Policja, Znaczy porozmawiamy na komisariacie, dobrze? przecież policja ma w swojej ustawie na początku 15 punktu, że może legitymować, jeżeli zachodzą okoliczności z artykułu 14 ustawy o policji. I wtedy panowie możecie, jeżeli byś pan powiedział, łamie pan przepis taki i taki. A mówię, no dobra, no to się legitymuje, a potem ewentualnie z panami będę się sądził. Ale pan mi nie podał żadnego przepisu, który ja łamię. A proszę pana, to jest tak naprawdę obowiązek, bo to jest zarzut w drugim rzędzie, że ja nie podaję dane, ponieważ ja, tak mówię, zapis to jest artykuł zrębowy niezupełny, jeżeli chodzi o kodeks wykroczeń. To jest artykuł 65 i tam jest napisane, kto wbrew obowiązkowi, żeby mówić o obowiązku, obowiązek trzeba wykazać. A to, że policja chce poznać dane czyjeś, nie jest zapisane nigdzie w ustawie, że trzeba podawać, bo ktoś coś chce. Nie mam świateł, staję na zakazie jakimś, nie wiem, przekroczyłem prędkość, jasne, zatrzymuje mnie policja, mandat, wszystko tego, nie ma problemu, nic nie mogę powiedzieć. Pewnie, ale jak ja idę sobie uczciwie i robię wszystko zgodnie z prawem, No to przecież nie będziemy pana wtedy legitymować, no bo po co? no więc właśnie, no i dlaczego pan mnie wylegitymował, skoro ja szedłem legalnie i filmowałem legalnie? No ja nie wiem właśnie, po co pan mnie chce legitymować i zabierać. No to sam pan teraz sobie zaprzecza. Zabrał pan mnie za coś, za legalne czynności tak naprawdę, no. Sam pan teraz to powiedział. Nie będziemy pana legitymować, bo po co? A po co pan mnie teraz Ale ja nie legitymował? mówię o panu, tylko o osobie, która, nie wiem, idzie chodnikiem. Pan dawał przykład. No to ja wszedłem chodnikiem i robiłem legalną rzecz, tak? Filmowałem obiekt. Ale dobrze, który porozmawiamy na komisariacie, dobrze? Proszę pana. Jestem naprawdę poruszony tym, nie? Bo naprawdę, no spróbuję panów niemalże wysadzić ze stanowisk. No trudno, jeżeli pan iść na No szanowny panie, no trudno. no trudno. Wszyscy liczymy, już nie pierwsze takie sytuacje. Nie pierwsze? Nie. Nie pierwsze z gościem, który dokumentuje to wszystko i jest pokazane skargi, procesy dyscyplinarne, postępowania dyscyplinarne i orzeczenia, jak się zakończyły. Nie pierwszy raz ma pan taką sytuację? Ja Nie. myślę, że ma pan pierwszy. Ale drogi panie, przecież nikt z policjantów nie będzie, nie wiem, pana się bał, ani tutaj, wie pan, jakieś skargi i tak dalej, To, tak? co pan mówi, że nikt się nie będzie bał pana legitymować bezpodstawnie. Także wie pan, no to na mnie jakoś wrażenia tam nie robi za bardzo. Ja rozumiem, nie? Ja nie jestem jakimś, wie pan, chłystkiem, tak, żeby tutaj... Ja nie twierdzę, że pan jest. Ja tego nie rozumiem, dlaczego osoba, która idzie legalnie i robi legalnie zdjęcia, ma być legitymowana przez policję. Nie rozumiem tego. Nie był pan w stanie mi tego wytłumaczyć w żaden sposób, bo pan chciał, jedynie pan powiedział. W ustawie nie ma chcenia.